Jesteśmy na Tomorrowland. Tu jest główne wejście właśnie na kemping. Zaraz Wam pokażemy dokładnie, jak wygląda tutaj. Pokażemy Wam wszystko od początku, jak to wygląda. Dzisiaj już jest sobota, wczoraj nie kręciłem nic, zostawiliśmy to na dzisiaj. To jest właśnie główne wejście. Tutaj wszystko się zaczyna. Jeśli kupujecie bilety, macie do wyboru samo wejście lub z kempingiem. Na kempingu tysiące namiotów, zupełnie inne życie. Tutaj wszystko się zaczyna już w czwartek, kończy w poniedziałek. W czwartek jest taki before party, tylko dla kempingu. I to jest po prostu niesamowite. Bilety na Tomorrowland jest bardzo ciężko dostać. Każdy chce tutaj przyjechać, po prostu ktoś się interesuje taką muzyką, takimi imprezami. W tym roku już było łatwiej. My akurat mieliśmy bilety, które czekały na nas 3 lata, ponieważ kupiliśmy na 2020 rok. Nie odbyło się, w 2021 też nie odbyło. 2022 jesteśmy tutaj. Jest niesamowicie. Wczorajszy dzień bardzo udany, dzisiaj będzie jeszcze lepszy. Także wbijajcie z nami, pokażemy Wam, jak to wygląda. No i wbijamy na kemping. Teraz przejdziemy kawałek i pokażemy Wam, jak wygląda tutaj życie na kempingu. Teraz już jest mało życia, bo już teraz jest mało, osób wszyscy są na imprezie prawie teraz. I musicie też wiedzieć o tym, że jeśli ktoś z Was się zastanawia, czy jak na przykład przychodzi po imprezie wszyscy i tak dalej, czy tutaj też są dalej imprezy. No to jest ciekawe, bo ja tego nie wiedziałam na przykład. Nie ma tutaj nic, tu się już nic więcej nie Zakaz. dzieje. Jest zakaz puszczania muzyki. Każdy ma zachowywać ciszę, żeby ludzie mogli spać, żeby mieli ochotę i siłę na następny dzień. Impreza tutaj trwa od 13 do 1 w nocy, w piątek i w sobotę, Nie, a w niedzielę... chyba do 12 z tego co Paweł mówił. Nie, w niedzielę do 12. A w niedzielę kończy się o 12. Jest oficjalne zakończenie Tomorrowland. W tym roku było lepiej, bo w tym roku były 3 weekendy, normalnie zawsze są tylko 2, a ze względu na to, że nie było tego już tak długo, zrobili 3 weekendy, na każdym jest 200 000 ludzi. Niesamowita liczba, naprawdę. Dzisiaj zobaczycie, jak to wygląda właśnie. No i macie tak, namiot, koło namiota i z tego tutaj po prostu wszędzie są. Tysiące po prostu. Ale to nie jest jedyny camping, jeszcze To nie jest jedyny, kempingów jest parę. Macie zwykły kemping taki jak ten, gdzie tu po prostu każdy się rozkłada. Macie, Swoim namiotem. tak, macie kemping, na którym macie już namioty od nich. I macie też kemping On jest VIP. droższy, tak? On jest droższy. I macie też kemping VIP, w którym namioty już wyglądają jak zwykłe pokoje hotelowe. I glamping bardziej. Glamping, dokładnie, no. Powiem Wam tak, że no jak ktoś w ciężkim stanie kończy imprezę i ma później znaleźć swój namiot, to naprawdę bardzo mu współczuję. Albo jak ma przyjść do namiotu w taką temperaturę jak jest teraz, jest 30 stopni. Też nie jest wesoło. Wiem, bo spaliśmy w takiej temperaturze w Tajlandii i Oj, ciężko było. Ja sobie nie wyobrażam po imprezie i jeszcze przed imprezą, no, nie? sauna. O, tutaj macie radio, leci muzyczka. Tutaj macie takie miejsce do jedzenia, ponieważ tutaj wszędzie są restauracje. To jakiś camping produkt. Tylko teraz aktualnie są zamknięte, no bo ludzie są na imprezie. Wiem, że wiele osób sobie pewnie nie wyobraża, jak to w ogóle może wyglądać i jakie to jest ogromne. Na pewno sobie nie wyobrażacie, pewno, bo bo ja tego się nawet nie da jak tu wyobrazić. weszłam, to mówię, to jest tutaj, że tylko to, a to i tak było duże wyróżnienie, że to jest jeszcze dużo, Tutaj dużo samym więcej. kempingiem, żeby dojść w ogóle do wejścia na imprezę, to się idzie około 30-40 minut. I wszędzie dookoła są namioty. No, ale wszędzie jeden po prostu. przy drugim, że coś nic No, są nie dopchane na maksa. W ogóle samo Tomorrowland, tam jest 20 scen, czy 20 parę nawet. Jest to na tak ogromnym obszarze. Powiedz gdzie i za ile można kupić bilety. No, to jest, myślę, No tak, no bilety, interesujące. ogólnie bilety oficjalnie przez stronę jest bardzo ciężko wygrać. Naprawdę bardzo dużo osób stara się, jest losowanie, ileś tam setek tysięcy ludzi się loguje. Jak się ma farta, to się uda wylosować, ale przeważnie jest tak, że się nie da po prostu. Ja byłem 5 razy, udało nam się tylko raz. No to wtedy była fajna cena biletu. Połowę tego, co płaciliśmy normalnie. Teraz, wtedy płaciliśmy chyba po 300 euro za bilet. Za 3 dni. Teraz, w tym roku, my mieliśmy przed 2 lat bilety, czy przed 3, nie wiem jak to powiedzieć, mniej więcej, to płaciliśmy po 600 funtów, po 3000 zł za bilet zapłaciliśmy. Ale powiem tak, byłem już 5 razy,
każda cena jest dobra, żeby zapłacić za bilet na Tomorrowland. Bo to, co przeżyjecie tutaj, nie zapomnicie tego No nigdy. dobrze, a jak może ktoś, kto nie udało mu się kupić przez stronę, jak może kupić bilet? Via GoGo. Na Eticket można próbować, na eBayu można próbować, na Allegro można próbować. Ale to nie jest do końca bezpieczne. I na grupach. I na grupach na Facebooku można też To nie próbować. jest do końca bezpieczne, bo wtedy ta osoba może oszukać, tak? No, może sprzedać komuś na przykład 2 razy za bilet, ale nie spotkałem się jeszcze z tym, że komuś się tak stało, także my zawsze kupujemy tak, no tak jak wam mówiłem, nam się tylko raz udało wylosować i za każdym razem te bilety były. O, tutaj macie szafki, można sobie pozostawiać jakieś cenniejsze rzeczy, żeby nie zostawiać w namiocie. Była raz taka sytuacja, że chłopakowi koło nas ktoś ukradł nie z namiotu coś, tylko cały namiot. Ze wszystkim. Ale to już jest Po prostu ktoś przyszedł, straszne. wziął cały namiot i sobie poszedł. A tu nie poznasz już wszystkie namioty, są Tu nie takie można, same. no. Tu po prostu. A jak się ma jeszcze taki z Tomorrowland, każdy wygląda tak samo. Tutaj możecie zobaczyć. To jest taki oficjalny namiot. No i wiecie, tu jest jeden taki, tu stoi następny i następny. I jeszcze jak nie wiecie, który jest całkiem wasz, to już w ogóle macie później przerąbane. No, dobra, idziemy dalej. Tutaj macie miejsce, gdzie sobie można poćwiczyć. Jest siłownia, tam dalej salka treningowa. I masz normalnie zajęcia. Tak, no tutaj była joga wczoraj i tak dalej, wszystko. O każdej godzinie coś masz. Tylko tak właśnie tu do 15, do 13, no bo do 15 nie ma efektu. Normalnie do 13, no bo później ludzie idą na imprezę, od 13 się zaczyna festiwal. Także życie jest tutaj rano, no i później wieczorem jeszcze. Ale siłownię, przyznam szczerze, że widzę pierwszy raz na Tomorrowland. Nigdy wcześniej nie widziałem. No jakiś prowizoryczny ring też jest. Tutaj w czwartek się zaczyna impreza właśnie typowo tylko dla kempingu. Wielka scena. I tu tylko mają dostęp na tę imprezę osoby, które mają kemping wykupiony. Nikt poza nim nie może wyjść. Że jak masz z kempingu, w sensie z kempingiem, to że możesz wchodzić i wychodzić Tak, na no. teren. To jest właśnie też ważne, że możecie sobie wychodzić, wchodzić, a jak jest normalny bilet, to już nie można wychodzić. O, tam fryzjer. Tutaj jest takie centrum wszystkiego. O, jedzenie, właśnie idziemy sobie coś wziąć do picia i zjeść jeszcze szybko. Bo... Kolejna rzecz, która to jest ważna. Każdy, kto przyjeżdża, dostaje bransoletkę. Co roku bransoletki są inne i mają inne kolory. I ta bransoletka jest magnetyczna i to jest wasz portfel. Nie płaci się tutaj pieniędzmi, tylko płaci się perłami. 100 euro to 60 pereł. Jedno piwo duże na przykład kosztuje 3,75. Drink, ile kosztował drink? Nie pamiętam, kurczę, nie piłem drinków. No małe piwo 2,75, perły, nie euro, perły. Duże 3,75, woda jedno. Dobra, muzyka muszę wyłączyć. Macie normalnie Carrefoura też, które można zrobić wszystkie zakupy. Ogólnie na kemping możecie sobie wnieść wszystko, jedzenie, picie, alkohol. Co wam się podoba, możecie tutaj wnieść. Na imprezę oczywiście nie. Tutaj jest kolejna część kempingu, to już jest droższa. Tutaj normalnie macie wykupiony namiot z waszym numerkiem. No i one są po prostu większe już. No i nie musisz wieść, tak? No nie trzeba wieść, no przyjeżdżacie i macie. No. Tomorrowland to jest taka impreza, że jak przyjedziecie tutaj raz, to już po prostu się chce być w każdym roku. Jak się tylko ma okazję, to żeby przyjeżdżać. Dlatego tak ciężko jest dostać bilety. Każdy chce tu wracać. I tutaj na tym wejściu kończy się pierwsza część kempingu. Tutaj, gdzie byliśmy teraz, żeby się dostać, trzeba mieć specjalną bransoletkę, dokładnie taką z pierwsza część kempingu, wykupioną. tylko Tak, teren. pierwszy teren, tak, bo tam już dalej, Nie ma tam kempingu. tam już trzeba VIP-owskie są kempingi. A, dobra. Tu jest taki dla każdego. Okej. I tutaj, żeby wejść, trzeba odbić bransoletkę, na wyjściu trzeba ją odbić jeszcze raz.
Il y a des Français un peu ici ou pas? I idziemy do kolejnej części. Pamiętajcie, każda scena jest inna i każda ma coś wyjątkowego w sobie. Tutaj taka mniejsza scena, jakiś rejwik. Wszystkich scen wam dokładnie nie będziemy pokazywać, no bo jest po prostu ich za dużo. Chcę wam tylko tak z grubsza pokazać, szczególnie te najlepsze. Zobaczcie, jaki fajny. Powiem wam, że cieszę się bardzo, że dzisiaj nagrywam właśnie ten odcinek, a nie wczoraj, w piątek, bo była dużo gorsza pogoda. Mniej ludzi było, a dzisiaj jest po prostu super. Tutaj jest jedyna scena taka, która jest w pełni zadaszona. Znaczy zadaszona, jest po prostu w pełni zamknięta. Na lotnisku. Nie no, dzisiaj to jest normalnie chyba raz więcej ludzi niż było wczoraj. Nie wiem jak to możliwe, ale chyba tak. Jednak w tym roku jest 15 scen, no plus jeszcze dla VIP-ów pewnie są jakieś osobne. Popatrzcie na jakim to jest wielkim obszarze. scena, tak korę. No i
praktycznie obeszliśmy cały Tomorrowland. Bo już kolejna to będzie główna scena. I tu jest wejście na dolną płytę na scenę główną. We are ready to connect to the rest of the world. Each individual place on our planet carries a force. No i tak mniej więcej wygląda to w dzień. Żeby przejść całe to kółko, zajęło nam... Nie, bo do kompletu przyjechaliśmy, to była 16, a jest? Ile materiału nie nakręciliśmy, żeby ją przejść A całe? jest prawie 19, czyli 3 godziny. Nie, nie byliśmy do 16. Byliśmy 16 i tam, gdzie nas wysadzili przy kempingu. A, no to no tak, dobra, no tak. Dobra, od wejścia na kemping, jak zaczęliśmy kręcić, 3 godziny minęły, ale samo obejście tego za 2 godziny. A jakbyście chcieli się zatrzymywać na każdej scenie, Nie, to się nie da. kosmos po prostu. Dlatego dobrze sobie to podzielić na 3 dni i wszędzie się można dobrze pobawić. Bardzo, bardzo, bardzo polecam przyjechać na Tomorrowland. No, a później zobaczycie, jak wygląda to w nocy.